Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest niedziela 6 kwietnia i ten film będzie zrobiony dzisiaj i będzie zjedzone dzisiaj i będzie opublikowane dzisiaj, co się jeszcze nie zdarzyło. Dzisiaj jesteśmy w Nottingham w Bread and Wine. Bread and Wine, zostało mi to miejsce polecone chyba przez 50 osób, jak nie więcej. Co mnie zaciekawiło od razu, jest obok polski kościół i podejrzewam, że wszyscy są na rosolniku. Także idziemy spróbować, jak smakuje miejsce polecane przez Was. Polish Center. Powiem Ci, że już czuję. Czujesz schaboszczaka? Ja już czuję. No ale zobaczymy, no. Spróbujmy. Dobra, moi drodzy, menu wygląda bardzo ekskluzywnie, bym powiedział. Wszystkie te literki są wypukłe. Menu jest czyściutkie. Podoba mi się, jest czysto. Jest mega czysto. To jest pierwsza z restauracji, w której w ogóle nie ma się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o wygląd. Jest to ogromne. Jesteśmy w drugiej sali, która jest dużo większa niż ta sala pierwsza. Cały budynek jest ogromny. Tu jest jeszcze jakieś polskie... Co to było? Polskie Centrum Polaka na Wyspach, nie wiem. Obok polski kościół. Miejsce bardzo popularne. Widziałem tam stoliki prawie wszystkie pozajmowane. Tutaj jest druga sala, jest pusto, ale otwarci jesteśmy od godziny dopiero. Od pierwszej, tak? Zapytaliśmy po prostu, czy możemy przejść do drugiej sali, żeby nie przeszkadzać ludziom, jak będziemy nagrywać i Pan oczywiście tutaj możecie przyjść, oczywiście będzie drożej w tej sali, ale Pan okej. świetny, co? Świetny, bardzo pomocny. No dobra, nie zachwalajmy Pana, przyjechaliśmy tutaj oceniać jedzenie, także menu bardzo mi się podoba. Jest dzisiaj coś takiego meal of the day, czyli jest zupka, oczywiście dzisiaj rosół, jest dzisiaj cordon bleu, czyli to jest taki zawijaniec. Nie przepadam za takimi rzeczami, ale dobra, spróbujemy. I deser. Deser niespodzianka, czyli zobaczymy, co się złapie. Ja na pewno będę brał tatara, bo chce mi się spróbować tutaj tatara, bo wygląda to, powiem Wam, Spoko. wygląda to naprawdę fajnie, jest tu czyściutko. No nie oceniajmy jeszcze, zobaczymy, jak to będzie smakować. Pierożki też muszą wjechać, nie? Pierożki. Wiesz co, mam ochotę na gołąbka. Tak jak zawsze robimy. Mam ochotę na gołąbka. No to dobra, zamawiamy i zaraz się odezwiemy. Czyli zamówimy znowu dużo. Samo menu jest fajnie opisane, wszystko jest po polsku, również po angielsku. Jest menu dla dzieci, jest menu takie tak zwane szybkie. Tak powiem, że jestem pod wielkim wrażeniem. Nie wgłębiałem się bardzo w opisy i Wasze komentarze, jak to wygląda, jak zawsze, żeby nie sugerować się. Chciałem po prostu wyrazić swoją opinię na temat tego lokalu. Pan Daniel. Daniel? A co Daniel, ma tu plakietkę, które nas tutaj obsługuje. To jest człowiek bardzo otwarty, bardzo zabawny, bardzo ludzki, że tak powiem. Fajny gość. Są tutaj otwarci już 3 lata. Powiem Ci, że z tak wielkim lokalem to naprawdę muszą dobrze zarabiać, żeby to utrzymać, bo to jednak jest ogromne. Chociaż nie wiem, jakie zasady są, bo jest polski kościół obok, jest ładnie. Jest naprawdę ładnie. To jest pierwsza taka prawdziwa restauracja. No, zupełnie inaczej to wygląda niż wszystkie polskie restauracje, które do tej pory widzieliśmy. Nie? Tak, do tej pory wszystkie były malutkie. Malutkie, dosłownie 5-10 stolików to chyba było max. Jedne Chociaż nie ładniejsze, pamiętam. drugie nie bardzo, ale jedzenie w większości było dobre. Tak, mam nadzieję, że jedzenie będzie również adekwatne do lokalu. Takie kurde. Wielkie mam nadzieję. A wiesz, co jest zawsze, jak mam wielkie nadzieje, nie? Chociaż bardzo dużo osób polecało, więc drogi widzu, uwierzyłem Ci na słowo i zobaczymy, czy będzie dobrze. Moi drodzy, ja chciałem tylko zauważyć, że najważniejsze, co jest w tej restauracji, to jest polskie piwo. Prawdziwe polskie piwo. Zobaczcie, butelka karbowana, czyli naprawdę rozlewana w Polsce. I to piwo kosztuje 4 funty. 4. Nie 40, nie 14. 4. I smakuje Już długo nie piłeś polskiego Lecha, nie? bardzo długo. Teraz przerzuciłem się na Heinekena i piję Heinekena, bo piję Heinekena, a tylko na weekendy. To mnie zaskoczyło od razu. Rosół tak pachnący, tak aromatyczny, że aż jestem go bardzo ciekaw. Od razu widać oka. Czy widzisz te oka? Widzisz tą pietruchę? Widzisz ten makaron? Czy jest wkładka mięsna? Nie ma wkładki mięsnej. Ale mi to nie przeszkadza. Boże, aż mi ślinka cieknie. Zaraz, czekaj, muszę powiedzieć. Jestem taki głodny, jestem taki bardzo głodny, bo dostałem komentarz, ty zawsze głodny. No,
No tak, przed obiadem jestem głodny, wiadomo. Jak każdy. 14:37, jadłeś wczoraj o 15:00. No to dlatego jestem głodny. Dobra, pietruszka dużo, marchewka dużo, makaron dużo, miska Mało. mała. Dobra, ale testujemy. Właśnie zupa dnia, czyli dzisiaj akurat rosół, jest częścią dania dnia za 16,99. Dobry deal, tym bardziej, że jest rosół, jest drugie danie i jest deserek w tej cenie, więc no brainer, jest kurde tanio. Okej, rosołek. Chcemy drugą miskę? Chyba tak. Ja czuję, jak pachnie. Ja Ci powiem tak. Pan powiedział, że to jedna kura była, nie? W tym rosole. Chyba ją skserowali, tą kurę, i dodali chyba z 10. Powiem tak. Nie powiem jeszcze, czekaj. Rewelacja, no. Rewelacja rosół. Ta pietrucha daje swój smak. Marchewka. Czekaj, muszę spróbować marchewki samej. Idealnie. Trochę chrupka jeszcze. Rewelka. Makaron. Nie jest robiony tutaj, no dobry. Nie jest rozgotowany, nie jest papa. Nie jest mama łyga. Sam rosół. Jezu. Pyszny, pyszny, pyszny rosół. Kurde, no. Jest dobrze jak na razie. Tutaj przyszły do nas pierogi. Pierogi kosztują 11 funtów. Ile tych porcja. pierogów jest? 7. 3, 6, 7. 7 pierogów. Gdzie są pierogi? Pierogi. 11 funtów. Dumplings. 11 funtów. Najdroższe pierogi, jak na razie na kanale. Wygląda to fajnie, zacnie. Ja spróbuję tego z mięsem, wiesz? Okrasa wygląda pięknie. Spróbujmy okrasę może najpierw, co? Świetnie zesmażona cebulka. Aż słodka jest, powiem Ci. Jestem w szoku. No, jest jaka słodka. Jeszcze ta cebulka ma taką konsystencję, jak lubię, czyli ona jest chrupka, a jednocześnie jest gumowa i przylepia się do zębów. Uwielbiam to uczucie. Dobra, ale próbujemy pierożka. Ciasto, kurde, trochę grubawe mi się wydaje, ale czy jest nadziane? Dobrze. No, zobaczcie, ciasto jest grubawe. Jest naprawdę tego ciasta dużo. Nie polał się sok z tego pieroga, jak go przekroiłem, ale próbujemy. To się nie da ukryć, Radek, patrząc na Ciebie. Zobaczcie, to jest fajnie posypane pieprzem. Tej cebulki jest dość dużo. Nadzienie. Tu też jest jakaś pietrucha w środku. Nie jest pasztet, to raz. Samo mięso w sobie jest idealne. Jest po prostu... No nie umiem tego opisać. Ciasto wygląda na to ciasto, że ono jest grube, ale nie jest grube, nie zapycha, nie... Jest grube, ale nie jest grube, twarde. Tak, jest mięciutkie. O dziwo, jest tego ciasta naprawdę dużo, ale jest mięciutkie. Kurde, dobre pierogi. Ale nadzienia też jest, nie? Nie to, że tylko ciasto, bo nadzienia też jest. Jest idealnie, Dobra, pieróg, ziemniaki i ser, czyli ruskie. Mamy pierogi. To są pierogi mojej mamy. Idealna proporcja sera do ziemniaka. Rewelacja. I czuć cebulkę jeszcze. Fajnie popieprzone. Czuć kopyto tego pieprzu na sam koniec jeszcze. Kurde, dobre. Bardzo dobrze doprawione. No jak widać, jest jeszcze pieprz kolorowy na to wszystko posypane. Kurde, no to jest naprawdę dobre. Nie jest to tłuste. Nie zapycha. No tego nadzienia może nie jest za dużo, ale to jest ziemniak. On się dezintegruje podczas gotowania. Ale dobre. Czyli cena pieroga funt 57. Trochę kostek, Sporo. no, sporo. Średnia cena pieroga wszędzie to jest około funta. No tutaj jest drożej, ale znowu lokal jest piękny, lokalizacja jest piękna, sala jest piękna, smak, rewelacja. Uwaliła sobie bluzkę właśnie. Kurwa. Jest tego tłuszczu trochę właśnie tutaj, tego oleju, żeby się nie zlepiły. No i niestety się zlepiło tak bardzo, że wylądowało na koszulce, ale nieważne. Powiem Ci, smakują mi te pierogi nawet ruskie. Są pyszne. Bardzo dobre. Do tego dostaliśmy surówę z kapusty, majonez, marchewka, sałata lodowa. Polska surówka. Łagodne. Dobre. No dobre. Taka surówka z pekińskiej, jak u nas się robi, nie? Taka zapajdziura, powiem, ale fajny efekt. Tak delikatna, bardzo łagodny smak. Nie po to jesteśmy, żeby surówki oceniać. Lepsze pierogi jadłem tylko w Liverpoolu. U Pani Iwonki. U pani Nic ich nie Iwonki. przebije. Pani Wonko,
Ja wiem, że pani mnie ogląda. Jeszcze raz powiem, ludzie, że jesteście w Liverpool, to Tasty Polish Cooking robi najlepsze pierogi. I barszcz. Barszcz był tam pyszny, O, tam barszcz był jak... Nie chcę wam się szukać tego filmu, to na samym początku tego filmu, jak mam intro, to właśnie tam jest ten barszczyk od pani Iwonki. Polecam, ale zacne pierogi, naprawdę zacne. Powiem tak, 7 pierogów to jest idealna przystawka dla jednej osoby. Bo ja 7 pierogów zjem i będę chciał kolejne 7. Ta cebulka jest po prostu wykwintna. Które bardziej Ona ci musi być z miodem. Które bardziej, no coś takiego jest, no. Które Ci bardziej smakują, z mięsem czy ruskie? Powiedzmy razem na raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Z ruskie. mięsem. No. Powiem Ci, z mięsem są dobre, ale ja Ci powiem, ja bardzo lubię ruskie pierogi. Często się u mnie w domu to jadło i ja lubię, jak jest właśnie ser tak zrobiony, że nie jest to glut i nie jest to tak, wiecie, bardzo mocno wymieszane, że tego sera nie czuć. Tu jest naprawdę dobrze. No i kolejna przystawka. To jest ulubiona przystawka mojej żony ostatnio. O dziwo. Moja żona chodzi po tym świecie już ponad 20 lat i nigdy nie lubiła tatara, po prostu ją to obrzydzało. A ostatnio, jak ja zamawiam, ona też próbuje, więc tatar kosztuje 10 funtów. Mięso mi wygląda na szatkowane, powiem Ci, Chyba tak. że to nie jest maszynowo, tylko jest szatkowane. Próbuję samego mięsa. Nie spróbowałam O, wow. samego mięsa. Tutaj to mięso ma świetny smak. Już mogę powiedzieć, że wyczuwam w nim od razu pieprz, sól i magii. Od razu. Czyli bez przyprawiania, bez dodawania tego wszystkiego soli, pieprzu. To danie, które wyszło z kuchni, już jest idealne. Nie trzeba więcej tutaj nic dodawać. Dostaliśmy jeszcze taki, to jest raczej polski chlebek, Polski na pewno, ale stosowany. stostowany. Jar inny, whisky inny jar, tak nie? No taki w ten sposób mieszamy. Też fajnie, że bardzo drobno pokrojone, nie? I to jest taki odpowiedni rozmiar. To jest tak, to jest idealny rozmiar jajka do mięsa i powiem Wam tak, mi ten tatar już odpowiada bez dopieprzania, bez dosalania. Ta musztarda do tatara mi też nie jest potrzebna, no to więc spróbujemy wymieszane. Idealny. Powiem Ci, idealnie, zrobię Ci kanapkę i powiem Ci tak, Daj mi trochę magii. ja nie potrzebuję, jest magii w Ale tym. ja chcę magii trochę. Wiesz, że Ja ci powiem tak, że będzie Ci smakować lepiej niż whisky in a jar. Oj, dobra. Fajnie z tą musztardą, powiem Ci. No. Też właśnie liznąłem z tą musztardą, że dla mnie mogłaby ta musztarda nie istnieć, ale z tą musztardą i to naprawdę dobra musztarda. Co to jest za musztarda? Kamisa. Miodowa. O, ale dobra. Uwielbiam miodową musztardę. Lepszy niż whisky in a jar. Ale nie widać pieprzu. Ja nie wiem, czy on jest zapieprzony, bo nie widać tego pieprzu. No nic Chociaż- do niego nie trzeba. No nie widać tego pieprzu, ale jest idealnie doprawiony moim zdaniem. No, nie widać w ogóle. Nic mi tu nie brakuje. Nic. Kompletnie nic. I ta musztarda. Bardzo fajne połączenie tatara z musztardą miodową. Nie spodziewałem się, że to może tak fajnie smakować. Jestem pod wielkim wrażeniem, naprawdę. I tak naprawdę to nie jest czy to musztarda miodowa, to tak na Twój smak tak wychodzi trochę, nie? Rewelka, naprawdę pyszne. Drogi widzu, zamówiłem specjalnie dla Ciebie jeszcze mielonego. Pytam Pana, czy są mielone? A on do mnie mówi, mielim. Ja mówię, no to ja poczekam. A on mówi, mielim wczoraj. Mówię, no to dobra, to może być ten wczorajszy. Także zamówiłem mielonego jednego bez niczego, samotniaczka takiego. Dzisiaj nie są w karcie. Dzisiaj nie są w karcie, bo to było danie dnia wczoraj i zostało się, oczywiście będzie odgrzany, tak jak tradycyjnie odsmażony. Nie przeszkadza mi to wcale, nie traci to na wartości dla mnie w ogóle. Chcę spróbować, jak smakuje mielony, bo schabowy będziemy mieli w tym cordon bleu, czyli w tym zawijasie. I to by było troszeczkę bez sensu zamawianie schabowego, tylko będzie rozklepany i płaski, a zawinięty. To będzie to samo mięso. Jestem ciekaw, jak to będzie smakować. Także będzie na pewno kotlecik mielony. No i czekam na te gołąbki, bo dawno nie jadłem gołąbków. Dawno, a jestem wielkim fanem gołąbków. No właśnie, moja żona nienawidzi, u nas w domu rzadko, naprawdę rzadko się to robi. A ja uwielbiam gołąbki. Drogi widzu, a Ty lubisz gołąbka? A jak lubisz gołąbka, tudzież nie lubisz gołąbka, to nie jest powód, żeby nie zasubskrybować mojego kanału. Łapka w górę, tak, albo w dół, jak się nie podoba. Dzisiaj nie wiem, dajcie mi w komentarzu piwo.
takie. No, sprawdzimy, czy oglądasz, drogi widzu, do połowy tego filmu. Może jakieś poleconko, może gdzieś jesteście w Anglii. No niestety dostałem komentarz, że jak ja mam dojechać do Anglii, żeby testować to, co ty testowałeś. Mieszkam w Anglii, no bardzo mi przykro. Jak będę w Polsce na wakacjach, na pewno odwiedzę jakieś fajne lokale, żeby wam pokazać, co jem na wakacjach. Tak samo jak wyjeżdżam gdziekolwiek indziej, wam pokazuję. Czy to Afryka, czy Afryka, bo generalnie tylko tam jeździmy ostatnio. Dziękuję za to, że jesteście, już jest was prawie 2,5 tysiąca. Już chyba ponad. To nie jest dużo, ale powiem wam tak. Ja uwielbiam jeść. Zrobiłem ten kanał, bo i tak wychodzimy. Daje mi to taką radość, nawiązując do tego, co zacząłem i skończyłem na samoreklamie. Czy zamówiłbyś gołąbki w restauracji? To jest dobre pytanie, bo gołąbek to jest takie... A idź ty. Gołąbek to nie jest takie, wiecie, wytworne danie. Gołąbek to jest gołąbek. Wow. Jeżeli chodzi o gołąbki, popełnię wielkie faux pas, bo powiem wam szczerze, ja gołąbki u mojej mamy zjadam, uwalony mam widelec, zjadam z ketchupem. Straszne to jest. To jest straszne, ja nie wiem. wiem skąd takie coś się bierze. Jeżeli chodzi o gołąbki, wolę gołąbki z ketchupem niż z sosem. Dziwne to jest, ale tak mam. No tak, po prostu jestem nauczony i tego ketchupu musi być dużo i tak właśnie jem. Dobra, gołąbek sztuk 1 z ziemniaczkami, z listkami buraka bodajże. Próbujemy. Kapusta się po prostu rozpadła. Jest tego mięska, tutaj zobaczcie. Pachnie to nieziemsko pomidorami i kapustą taką Bardzo ładnie pachnie. troszeczkę przypaloną. Jak się gotuje cały garnek gołąbków i kapustę zawsze na dno się kładło, żeby nie przywarły i próbujemy. O wow, powiem ci, sam ten sos jest tak pyszny, Lepszy niż ketchup? jak najlepsza zupa pomidorowa. A wygląda jest zabielony ogólnie, nie? No widać, że jest zabielony, no. Mięsko. Bardzo dużo tego mięsa jest w porównaniu do ryżu i o wow, to jest po prostu pyszne. Naprawdę dobre gołąbki. Nie wiem, czy one nie są czasem wołowo-wieprzowe. Nie wiem. Tak, wołowo, Tak? wieprzowe. Pachnie nieziemsko. 12 funtów za jednego gołąbka. To dość taka dziwna cena. Najadłeś się? Jeden gołąbkiem na pewno nie. Zawsze biorę 2 albo 4. A tatarem i gołąbkiem, ale pomidorowy ten sos. Tatarem gołąbkiem? Może tak, ale na pewno bym chciał deserek do tego. Czy jestem zadowolony z wyboru? Jestem. Gołąbki mają wyśmienite. Sos naprawdę fajny, kremowy, pomidorowy. Czuć koper w nim. Czuć to mięso. Widać, że to jest 2 rodzaje mięsa, że jest po prostu tego mięsa naprawdę dużo. Jest wybitny. Jest dobrze doprawione. Jest. Zobacz na tego gołąbka. Ile w nim jest mięsa, ile w nim jest ryżu. Gołąbek zrobiony od serca. Z tego tytułu, że jest tutaj tego mięsa naprawdę dużo. On się nie rozpada. No i nie jest suchy, nie? Na pewno nie jest suchy. Jak? Ale doprawione. Świetne. Wiesz co? Trochę Sama czuję kapusta. jak mielone. Tak, No. bo jest tyle mięsa. Wow. Sama kapusta, mięciusia, rozpływa się w ustach w połączeniu z tym mięsem. Wyborny gołąbek. Powiem Do tego ci, mamy ziemniaczki. Że jednak bym takiego gołąbka po spróbowaniu bym zamówiła. Co mówię, Ale takiego, no. Do tego mamy ziemniaczki z wody. No ziemniak posolony. Do takiego dania ja już bym wolał raczej ziemniaka tłuczonego, żeby sobie ten sos zamaczać. Ale to fajnie wygląda, ładnie to wygląda. Gołąbek, pierwsza klasa. Naprawdę świetny gołąbek. Dobra, przyszedł do mnie też samotny taki mielony. Wiadomo, że to nie będzie chropić już, bo jest z wczoraj. Nie o to chodzi. Testujemy smak. Pachnie wybornie, powiem ci. O, jak pachnie. Czosnek. Widzę tu marchewka. Jezu, jaki zapach. On jest, ja już widzę, że on jest nasączony, że on jest mokry w środku. Zobaczcie, jaki tutaj Najgorszy mielony, jaki w życiu jadłem. Proszę, Krzewik, bardzo proszę. Proszę. Najmocniej przepraszam. Ja ci Z satysfakcją podaliśmy. mielony, fajny i jest wilgotny w środku. Z tego tytułu, że on jest z wczoraj, nie chrupie, ale Pachnie pięknie.
Pachnie pięknie, smakuje jeszcze lepiej i powiem Wam tak, z chęcią bym wrócił na tego mielonego, gdy on był świeży. Ja bym na takiego wróciła. No nie, on jest pyszny, dlatego mówię, jeżeli jeszcze on by chrupił, jakby był prosto z patelni, to by było coś po prostu niesamowitego. I tak jest dobrze. I zobaczcie, jest on nadziany, jest marchewka, pyszny. pietruszka, czosnyczek. To jest naprawdę świetne danie. Niestety, tylko do kupienia w zestawach. Tak? Tylko... Nie ma jego normalnie w menu. O, to niedobrze, bo powiem Ci, jest jeden z lepszych mielonych, jakie jadłem. Naprawdę. Mielony ostatnio jadłem chyba w Ubercika. Też był bardzo dobry. Ale ten nawet, jeżeli on jest z wczoraj, nie przeszkadza mi to wcale. Rewelka. Dla mnie to jest najlepszy mielony, jakiego jedliśmy w restauracjach. Jest dla mnie jest najlepszy. Ta bułka tarta nie zapycha tutaj. Jest mnóstwo mięsa. On jest mięciutki, zarazem wilgotny w środku. No nie, no kurde, no. Powiem Ci, jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze tutaj. A szkoda, że tak daleko od nas. Bardzo daleko, ale plan był taki, że mieliśmy przyjechać, zostać w hotelu i przetestować kilka tych restauracji. Musieliśmy tu przyjechać tylko po to, żeby przetestować to i nie żałuję. Powiem Ci, warte tych kilometrów. Rewelka. Ostatnie danie wieczoru, cordon bleu, czyli kotlet schabowy nadziewany serem i szynką. Wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. Część zestawu za 16,99. Moim zdaniem świetna sprawa. Ten kotlet smakuje jak u pani Grochowej w Poznaniu. Rewelacja. Rewelacja. Ta szynka w środku nie jest w ogóle wyczuwalna. Spróbujmy ją taką. Dobrej jakości szynka. Fajnej jakości ser. Sam kotlet. Dobrze doprawione mięso. Ten kotlet nie jest za duży, ale nie jest też mały. Fajnie chrupie. Nie potrzeba ani soli, ani pieprzu. Ziemniaczki. Zaraz spróbujemy ziemniaczki. Bardzo fajnie wymieszane pire. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Panierka, jak widać, nie odłazi. Ktoś naprawdę to potrafi gotować. Jestem zachwycony. Jestem zachwycony. Nie udało mi się jeszcze w Anglii spotkać dobrego schabowego, którego panierka nie będzie odchodzić. To nie jest wielki problem, ale jest. Surówka jest ta sama, co mieliśmy przed chwilą z pierogami. Ja już jestem najedzony, powiem Ci. Ale jeszcze deserek, także zapraszam za chwilkę. Drogi widzu, Daniel nam tutaj powiedział, że mają takie pyszne Ale desery, jesteś że, paski, że poczekaj. musimy spróbować wszystkie. Na pewno nie będziemy próbować wszystkich. I pokaż drogiemu widzowi. Zamówiliśmy tylko jabłecznik oraz zamówiliśmy tylko sernik oraz dostaliśmy też tutaj z zestawu deserek, więc Leśny mech to się nazywa. pan powinien sprzedawać samochody, moim zdaniem. Bo namówił nas na Albo- to wszystko. Ja zacznę od czegoś, co jest moją zmorą, niestety. Lody. O dziwo, nie ma wody. Kremowe, bardzo śmietankowe. Jestem wielkim fanem jabłecznika i dla mnie jabłecznik musi być z jabłkami, które mają nadal grudy. Nie ma papka, nie jest to zmielone. Musi to być Kafe Musi to być jabłko, które ma jeszcze w sobie ten kwas. Nadal wyczuwalna struktura jabłka. Jabłko to ma polała. mało kwaskowe, ale nie jest mdłe. Starty na grubych oczkach. No tak powinno być. Pycha. Ten cynamon po prostu tak uderza z tymi lodami jeszcze. Lody dobrej jakości. Nie byle gówno z Morrisona. I są śmietankowe, kremowe. Rewelka. Porcja akurat na jednego. 7,50 za deserek. Dobra, tutaj mamy truskawka. Serniczek. Serniczek. Tutaj pan powiedział, że babcia im to wszystko piecze. To takie w cudzysłowie W chyba. cudzysłowie babcia. Serniczek domowej roboty. Zobaczcie, spód tego serniczka jest dość gruby. Sam ser jest do samej góry, więc to, co Radzio lubi. Nie rozumiem tego. Nie zrozumiałaś tego? Chodzi o to, że często jest tak, że serniki są, na spodzie jest ciasto, potem jest ser, a potem jeszcze na górze jest coś. Tutaj na górze nie ma nic, jest do samego końca ser. To mi się podoba, bo nie lubię tych pierzynek i puchów i innych białkowych główien. Też dobry? No nie chce mi się w to wierzyć, Radek. Ten ser jest tak wilgotny, że aż się klei. Ale nie wygląda tak właśnie, zobacz. Wygląda na suchy. I tak myślałam, że tak powiesz, powiem Ci.
Wygląda na suchy. Czujesz to? Jest tak Taki kremowy, klejący taki. aż się klei. Dużo sera, fajnie zmielony. Do tego dostaliśmy kompot z owoców. Dobre to jest, nie jest słodkie, nie zakwasza. Jest ok. W połączeniu powiem tak, bardzo dobry sernik. Jabłecznik jest rewelacyjny. Sernik jest taki jak lubię. To nie mogę się do niego przypieprzyć, że jest coś nie tak, bo jest wszystko ok. Bardzo mi to smakuje. Nie jest to sernik chmurka, którego nie lubię. Naprawdę dobre. No i dostaliśmy również, co to jest? Leśne runo? Leśny mech. Leśny mech. To się tak dżugluje. Kruche ciasto w kolorze zielonym. Szpinak tutaj jest. Szpinak. Do tego granat. Granat dobry. To zielony nie za bardzo. Kalaretka. Kalaretka z owoców leśnych. Kwaśna. Bardzo dobra. Bardzo lubię. Spód. Znowu ciasto kruche. Ja już wolę takie mniej wydziwiane desery, powiem Ci. Ja tak sernik i jabłecznik to jest to, co lubię. To niekoniecznie. Naprawdę jest szpinak na dole. Tobie smakuje. Ja wiem, że Tobie smakuje. Nie, to danie jest dla mnie. Ja zaspokoję się swoim sernikiem i jabłecznikiem. Drogi widzu, Bread & Wine, Nottingham, 10 na 10. No nie może być inaczej, jest 10 na 10. Daniel, świetny facet, naprawdę świetny facet. Jeżeli ogląda mnie jego szef, to facet zasłużył na podwyżkę, bo jest naprawdę do rany przyłóż. Jedzenie pyszne. A skąd wiesz, że Daniel nie jest szefem na przykład? Nie spytaliśmy się. Nie wiem, kim jest Daniel. Danielu, jeżeli jesteś szefem swoim samym, to daj sobie podwyżkę. Jeżeli masz szefa nad sobą, to niech szef da Ci podwyżkę, bo naprawdę zasługujesz. Świetny facet, świetna obsługa, świetne jedzenie, świetny lokal. Ten lokal jest piękny. Przepięknie, to jest wszystko takie ładnie zachowane. No nie może być inaczej jak 10 na 10. Nie może być. Zapłaciłeś za wszystko? 76 z groszami, 3 deserki, 2 piwa, kawkę, 2 dania obiadowe, Kotlet. kotlet, rosół i pierogi. Czy to jest dużo? Tatar. Ty, coś jest nie tak. Też, ale sprawdzałam rachunek kilka razy. Wszystko Jest tam tak. tatar też? Tak, bo wiesz co, bo za te 3 dania, za rosół, za deser i za danie główne jest 17 funtów, dlatego się wydaje, że to tak mało. Bardzo mało zapłaciliśmy, jeżeli chodzi o całokształt. Faktem pierogi były chyba najdroższe na liście, ale to jest auto. Pierogi były najdroższe jak do tej pory, tak. Dodaję na listę, dodaję na mapę, bo naprawdę świetne miejsce godne polecenia. Będzie jeszcze parę restauracji z Nottingham, bo wybieram się tu jeszcze w przyszłości, bo są jeszcze fajne polecałki, ale jak na razie to jest na miejscu pierwszym w Nottingham. Z czystym sumieniem mogę tak powiedzieć, bo nigdzie więcej jeszcze nie jadłem, więc to jest na pierwszym miejscu. A rosół był zimny. Rosół był zimny i dostałem opieprz od pana Daniela, tudzież od Daniela, że jem rosół na samym końcu. Bo spróbowałem rosół na początku, potem spróbowałem coś innego i dojadałem rosół, bo był taki pyszny, że musiałem go dojeść. I dostałem opieprz, że jem zimny rosół, więc tytuł tego filmu jest Zimny rosół z tego powodu. Dziękuję za oglądanie. Był gorący tak naprawdę. Był gorący, ale no wiecie, no. Clickbait. Ja zawsze daję taki clickbait, żeby nie było, że zachwalam cały czas te restauracje. Nie, ale to mogę zachwalić, bo było wybitnie. Dobra, dzięki za oglądanie. Widzimy się za tydzień, mam nadzieję. Ba. Ba. Ba.